Wycieki poufnych danych, śledzenie każdego ruchu w internecie przez pracowników działów marketingu, przeglądanie przez obcych zdjęć, które publikujesz na portalach społecznościowych. To tylko niektóre minusy związane z życiem cyfrowym. W tym filmie zaprezentuję 10 wskazówek, dzięki którym w łatwy sposób zadbasz o swoją prywatność online. Jeśli masz konto w jakimś serwisie społecznościowym, na pewno przechowuje on wiele informacji na Twój temat. Możesz się zdziwić, ile z nich może zobaczyć każda osoba, która korzysta z internetu. Dlatego regularnie sprawdzaj swoje ustawienia prywatności. Zdecyduj, które informacje mogą zobaczyć wszyscy, nawet ci, których nie znasz, a które będą widoczne tylko dla Ciebie lub znajomych. Problem udostępniania zbyt wielu danych dotyczy nie tylko portali społecznościowych, ale także chmury. Aby uniknąć problemów, nie trzymaj w takich serwisach informacji wrażliwych. Na przykład w dokumentach Google lepiej nie przechowuj listy haseł, a z Dropboxa nie rób szuflady ze skanami paszportu czy dowodu osobistego. No chyba, że je porządnie zaszyfrujesz, wtedy jest to dopuszczalne. Gdy wchodzisz na jakąś stronę, przeglądarka ujawnia jej wiele informacji na Twój temat, np. historię przeglądania. Osoby pracujące w działach marketingu wykorzystują te dane do tworzenia Twojego profilu. Po co im taki profil? Po to, aby mogli wyświetlać Ci dopasowane reklamy. Teoretycznie większość przeglądarek ma wbudowany tryb prywatny, który ma temu przeciwdziałać, ale nie jest on tak wszechmocny, aby uchronić Cię przed śledzeniem zawsze i wszędzie. Tu z pomocą przychodzą specjalne narzędzia, takie jak funkcja surfowanie incognito wbudowana w program Kaspersky Internet Security. Jaką nagrodę dostaniesz za udostępnienie online swojego adresu e-mail czy numeru telefonu, tony spamu w skrzynce odbiorczej i setki automatycznych połączeń? Oczywiście niekiedy podanie tych danych jest niezbędne, np. w sklepach internetowych. Jeżeli masz do czynienia z zaufanym serwisem online, wszystko powinno być w porządku. Jeżeli jednak chcesz korzystać z mniej pewnych zasobów internetu, które wymagają podania tych danych, możesz z myślą o nich utworzyć oddzielny adres e-mail, by uniknąć spamu na swoim głównym koncie pocztowym. Większość komunikatorów online wykorzystuje szyfrowanie w jakiejś formie. Niestety w wielu przypadkach nasze wiadomości są deszyfrowane przez dostawcę aplikacji i przechowywane na jego serwerach, a na nie ktoś może się włamać. Dlatego nie ryzykuj i wybieraj tylko te aplikacje, które stosują szyfrowanie na całej drodze, jaką wiadomość musi pokonać między użytkownikami. Szyfrowanie powinno następować na urządzeniu nadawcy, a odszyfrowywanie dopiero na urządzeniu odbiorcy. Korzystanie ze słabych haseł do ochrony informacji prywatnych całkowicie mija się z celem, podobnie jak stosowanie tych samych haseł do różnych serwisów lub zapisywanie ich zwykłym tekstem. Jeżeli masz problemy z zapamiętywaniem skomplikowanych haseł, skorzystaj ze specjalnej aplikacji. W tym filmie znajdziesz więcej porad dotyczących haseł. Link zamieściliśmy także w opisie. Aplikacje mobilne często żądają dostępu do listy kontaktów lub plików znajdujących się w pamięci urządzenia. Ponadto chcą mieć dostęp do aparatu, mikrofonu, geolokalizacji itd. W niektórych przypadkach rzeczywiście potrzebują one takich uprawnień do działania, jednak zdarza się, że wykorzystują je tylko do profilowania użytkownika, m.in. dla celów marketingowych. A skoro już o tym wiesz, zwracaj uwagę na uprawnienia, których żąda instalowana aplikacja. To samo dotyczy rozszerzeń przeglądarki, które również mają tendencję do nadużywania dostępu do danych. W tym filmie znajdziesz więcej informacji na temat zagrożeń związanych z wtyczkami do przeglądarek. Komputery i telefony przechowują wiele danych, które wolelibyśmy zachować dla siebie. Dlatego warto zabezpieczyć do nich dostęp i zaszyfrować je. Na smartfonie możesz ustawić kod wymagany do odblokowania, ewentualnie zastosować uwierzytelnianie biometryczne, takie jak odcisk palca lub pokazanie twarzy. Jeżeli chodzi o komputery, używaj silnego hasła i blokuj ekran, gdy od niego odchodzisz. Jeżeli zastosujesz się do poprzedniej porady, nikt już nie będzie mógł tak łatwo dostać się do Twojego telefonu. Kolejnym krokiem zwiększającym prywatność jest wyłączenie wyświetlania powiadomień na zablokowanym ekranie. Jeżeli tego nie zrobisz, każda osoba, która spojrzy na ekran, i tak pozna Twoje sekrety, a przynajmniej część prywatnej korespondencji. Publiczne hotspoty Wi-Fi, dostępne na przykład w kawiarniach, zwykle nie szyfrują ruchu, co oznacza, że każda osoba będąca w tej samej sieci może podejrzeć, co robisz. Najlepiej unikaj takich połączeń, jednak jeżeli nie masz wyjścia i musisz skorzystać z otwartej sieci Wi-Fi, nie wprowadzaj wrażliwych danych, takich jak loginy, hasła czy dane dotyczące kart płatniczych. Dodatkowo możesz zabezpieczyć komunikację poprzez użycie połączenia VPN, które zaszyfruje wszystkie wysyłane i odbierane dane.
Jak widzisz, zwiększenie prywatności online nie jest trudne i nie wymaga wiedzy technicznej ani żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy poświęcić kilka chwil i po prostu to zrobić. A gdy zabezpieczysz już swoje profile i urządzenia, podziel się doświadczeniem z bliskimi, by także byli odpowiednio chronieni. Jeżeli zainteresował Cię temat prywatności w internecie, więcej informacji znajdziesz na naszym blogu Kaspersky Daily. Do zobaczenia w kolejnym filmie.